Jeżeli nie dojdzie do porozumienia z Iranem w sprawie cieśniny Ormus, Trump chce militarnie zająć małą część Iranu, tam gdzie jest cieśnina Ormus. Trump chce to zająć, w pewnym sensie okupować, mieć wpływ na to. Taki jest tego plan. A Izrael ma zaatakować Iran. Izrael, jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy, Stany Zjednoczone mają zamiar zająć tą cieśninę i ją okupować, a Izrael ma atakować Iran. Jeżeli nie dojdzie do ugody jakiejkolwiek. I wtedy się zacznie panika na ropie i ropa bardzo mocno w górę będzie szła. Zaznaczam, jeżeli nie dojdzie do porozumienia. Nie wiem, dlaczego tak mi się przeskoczyło, ale wielki nieurodzaj w rolnictwie w Europie albo w części Europy. Nieurodzaj w rolnictwie, czyli z plonami będzie nieurodzaj duży. Żywność w drugiej połowie lata, bardziej pod koniec lata, bardzo podrożeje żywność. Ceny żywności naprawdę staną się bardzo duże. Będzie się o tym mówiło, że bardzo mocno żywność podrożała. Właśnie się zaczyna, jest trzecia światowa, ale zaczyna się wprowadzanie kryzysu. Pamiętacie, jak ja mówiłem o kryzysie krajów zachodnich? Że dziwnie to wygląda, mówiłem, bo tak jakby Azja sobie daje radę, a kraje zachodnie będą pogrążały się w głęboki kryzys, długotrwały kryzys. To się zaczyna. Mamy czas, kiedy ten kryzys zaczyna powstawać. Jeszcze w tym roku będzie się mówiło o 20% spadku wartości naszych pieniędzy, czyli ich wartości nominalnej, że o 20% mniej kupisz za swoje pieniądze. No jeżeli tak by było, to by była ogromna inflacja. To jest bardzo dziwne, powiem Państwu, ponieważ mam takie dziwne wrażenie, że to bardzo dziwne jest, że Trump, Ameryka, ale też Europa, Unia Europejska, jakby są dogadane, jakby poza oczyma grają w ten sam puzon, w ten sam bęben. Jakby ten kryzys, ta inflacja była programowym, celowym trendem. Media będą ten trend inflacyjny podkręcały. To będzie jakby, żebym był dobrze zrozumiany, że to jest pewien cel w tym kryzysie. On będzie celowo wywołany.